Zapowiadałem to już chwilę temu i pora na pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, na której będę omawiał swoje stare teorie, z którymi już się nie zgadzam. Chcę zacząć taką serię, bo często spotykam się z ludźmi, którzy wykorzystują moje stare teorie, mówią mi o moich starych teoriach, których ja już dawno zapomniałem, porzuciłem. Poukładałem sobie dużo playlist na kanale jakiś czas temu i przygotowałem już sobie playlist na tą serię. Wrzuciłem tam filmik o Mike Trapie, który wpasowuje się w tematykę tej serii. A dzisiaj powiem sobie o teorii, że FNAF 1 to sen. Zapraszam ogólnie do przejrzenia moich playlist, bo jakiś czas temu zrobiłem spory redesign. Mam tutaj podział na gry, już nie dzielę tego osobno na poszczególne części, a na grupy gier. Teorie na temat samej jedynki, pierwszych 4 gier, rozszerzonej fabuły, Steel Wool i tak dalej. Zaczyna się to formować w jakiś dosyć ciekawy system. Mam playlistę Abandoned, która łączy filmy, które są już nieaktualne, na bazie których to filmów będzie cała seria o starych teoriach, żeby je obalić, wyjaśnić czemu już nie działają, dlaczego ja osobiście już w nie nie wierzę. Dzisiejszy temat to teoria FNAF 1 to sen. Ta teoria przywodzi mi naprawdę wiele wspomnień, bo to jedna z moich pierwszych, z kwietnia 2015 roku. Dzisiaj jest totalnie nieaktualna, zupełnie niepotrzebna. Posypała się w Sister Location, natychmiast kiedy dowiedzieliśmy się, kim jest Mike Afton. Zgodnie z teorią snu, morderca przyszedł zniszczyć animatroniki, zginął w Springtrapie, a potem był gnębiony przez swoje ofiary przez lata, zanim zostali wyciągnięci przez Fonduda. Tak wyglądała ta teoria, więc sam fakt, że Mike i William to różne postacie, totalnie zabija już tą teorię. Jeżeli Mike Schmidt nie jest Purple Guyem, teoria jest obalona. Tak jest założenie całej tej teorii, że FNAF 1 to sen. Po Sister Location chwilę próbowałem to ratować, bo kręciliśmy się wokół całej tej koncepcji Mike Trappa, ale kiedy Mike Trapp umarł, to był ostatni gwóźdź do trumny i teoria, że FNAF 1 to sen została ostatecznie zabita. Sam powód, czemu zrobiłem tą teorię, to niejasności w temacie safe roomu. Stworzyłem ją tylko dlatego, bo ktoś zamurował wejście po tym, jak William tam zginął. I tu pojawił się problem, bo nikt nie zamurowałby tej ścianki po FNAF 1, bo lokacja była już opuszczona, ale nie mogło to się wydarzyć przed FNAF 1, bo ofiary wciąż były agresywne w tej grze. Także nie robiło mi to żadnego sensu chronologicznie i doszedłem do wniosku, że lokacja nigdy nie została stworzona, a wszystko było tylko snem Springtrapa, uwięzionego w safe roomie. Wiem, że lokacja z FNAF 1 była używana wcześniej, w 1983 roku, za czasów sprężynowych animatroników, bo w końcu mamy tutaj safe room, inaczej by go nie było. O tej lokacji mówił nam więc Fungi we FNAF 2, o lokacji, która została tak zwane left to rot, zostawiona sama sobie, żeby sobie zgniła. No i zgodnie z teorią snu to nie jest tak, że minigierki z trójki dzieją się lata po FNAF 1, kiedy już lokacja jest zamknięta, opuszczona. Zgodnie z tą teorią dzieją się przed jakimś ewentualnym remontem. Lokacja była pozostawiona sama sobie, jak to mówił Fungi, i nikt nie konserwował jej przez wiele lat, dlatego tak wygląda. Teoria mówiła też dalej, że Fazbear Entertainment przebudowało roboty, ale z braku pieniędzy nie zorganizowali żadnego magazynu, po prostu schowali roboty w tej starej lokacji, żeby ucinać koszty, podczas gdy szukali czegoś nowego, nie chcieli już wykorzystywać tej lokacji, miała złą reputację. Ale ostatecznie nigdy tego nie ukończyli, bo William zniszczył roboty, po drodze ginąc w Springtrapie, no i tyle. Firma się sypła, brakło pieniędzy na naprawy, koniec. Taka była moja interpretacja. Taki scenariusz mógłby wyjaśnić całą akcję z zamurowanym safe roomem, jeżeli FNAF 1 to tylko koszmar Williama. Używałem tej teorii, bo wydawała mi się jedynym słusznym rozwiązaniem. Jeżeli to działo się przed, animatroniki nie powinny już atakować, jeżeli działo się po, Fondut nie powinien był mieć problemu z zamurowanym przejściem. No i do wszystkiego dochodziło fajne wyjaśnienie, że halucynacje w jedynce są inne niż w pozostałych grach, jako osobny bonusowy argument gdzieś tam z boku. Ale teraz ta teoria nie ma sensu, bo jak już mówiłem, Mike Schmidt nie jest Purple Guyem, a jego synem. FNAF 1 to sen nie ma obecnie żadnego znaczenia fabularnego, bo jedynie jeżeli powiemy sobie, że to koszmar Williama, to co z tego? Niczego to nie zmienia. W Ultimate Custom Night Scott próbował zrobić właśnie coś takiego. Koszmar, karę, piekło, czyściec, cokolwiek. Więc dopiero tutaj dostaliśmy taki podobny wątek. Czy mielibyśmy coś identycznego dostać w dwóch osobnych grach? Słyszałem też opinię, że FNAF 1 jest po prostu zwykłym, niekanonicznym wydarzeniem i to jest jeszcze dziwniejsza interpretacja, bo po prostu ignoruje i wyrzuca całą grę do kosza. Obecnie uważam, że nie ma tutaj wiele do gadania w tym temacie. Ten wątek nie jest istotny i to było za duże grzebanie w słowach Fonduda. Istnieje dużo innych rozwiązań, jak to mogłoby działać. Możliwe, że William zginął przed FNAF 1, ale ofiary były na tyle pogubione, wciąż są zagubione, wciąż zabijają. Możliwe, że Fazbear Entertainment zamurowało tą ściankę znacznie później.
FFPS i Help Wanted pokazuje nam, że firma nigdy się nie poddała, więc mogli po prostu zauważyć problem znacznie później. Może głośno było o włamaniu do opuszczonej pizzerii, nie wiadomo, ale co jak co, ten pokój jest dowodem zbrodni. Nie bez powodu zamurowali go za pierwszym razem, więc powinni byli zwracać na niego uwagę. A może sytuacja jest jeszcze prostsza i Fondue po prostu nigdy nie zauważył tego przejścia, może było jakieś drobne. W minigierkach jest ogromne, ale wiecie jak działają minigierki, tam nie ma jakichś odseparowanych drzwi, nie wiadomo jak to rzeczywiście wyglądało. A może duchy jakoś zasłoniły to miejsce, jakoś w jakiś magiczny sposób, kto wie. Opcji jest dużo. Ale co jak co, FNAF 1 wydarzyło się naprawdę w prawdziwej lokacji, nie mam wobec tego żadnych wątpliwości. Używam FNAF 1 w ten sposób w moich obecnych teoriach, robi to dużo więcej sensu, nie jest to jakiś niepotrzebny koszmar. Kiedy wyszło na jaw, że Mike Schmidt nigdy nie był Purple Guyem, ta teoria umarła. Na ten moment, jeżeli mówisz, że FNAF 1 to sen, to mówisz po prostu nie obchodzi mnie ta gra, udaje, że ona nie istnieje. No i pamiętajmy, FNAF 3 dzieje się 30 lat po zamknięciu ostatniego Freddy's, a skoro używamy 2023 roku, skoro FFPS sugeruje nam 2023, to jak FNAF 1 może nie być prawdziwe? W takim przypadku FNAF 2 byłby ostatnią lokacją, a FNAF 2 skończył się w 87, więc FNAF 3 powinien być 2017. Jak to działa? Jak też skomentujemy fakt, że Mike we FNAF 4 słyszy odwróconego phone calla z jedynki, który zgodnie z teorią snu był tylko wyobrażeniem mordercy. Tego phone calla naprawdę nie było i miał tylko nastraszyć mordercę w jego koszmarze. Nie. Fazbear Entertainment rzeczywiście stworzyło lokacje z klasykami jeden ostatni raz i nawet mieli szczęście, dzieci nie były już mordowane, więc może William rzeczywiście pojawił się tam przed pierwszą grą i umarł. Ale jedynym problemem byli znikający stróże nocni, cała zła reputacja poprzednich lokacji, więc po latach w 1993 roku Freddy Fazbear's Pizza została zamknięta raz, a dobrze. No nie licząc tego, co Henry odwalał w 2023 roku i co się jeszcze wydarzy w przyszłości, ale to zupełnie inna część historii Fazbear Entertainment. Teoria snu nie ma sensu, nie ma żadnego znaczenia i tylko miesza nam w chronologii. Także Mike, możesz spać dobrze, nie martw się o FNAF 1, bo to nie są twoje koszmary, masz znacznie inne koszmary, o które powinieneś się martwić. To tyle na dzisiaj. Mam trochę materiału na następne filmy z tej serii konkretnej, ale jeśli chcecie podać jakieś inne propozycje, jakieś teorie, które ja miałem, które już nie są używane, jakieś bardzo stare, walcie śmiało, a ja będę czekał na was w komentarzach.